Nie kupowałbym dziś akcji Rosnieftu, to płonące portfolio inwestycyjne i dywidendy w popiołach. Tymi słowami ukraiński dowódca wojsk dronowych podsumował najnowszą falę uderzeń na rosyjskie rafinerie. I ma rację, bo giełda w Moskwie właśnie zalicza historyczny 14-tygodniowy krach, a giganci energetyczni Władimira Putina toną. Dziś w Energy Drink pokazuje, jak precyzyjne uderzenia dronów niszczą gospodarkę wojenną Rosji, a poza tym warto zostać do końca, by dowiedzieć się, jak Litwa rzuca wyzwanie w Polsce w grze o dostawy LNG, a Czesi boją się elektryków z Chin. Jest 11 czerwca 2026 roku, nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Zaczynamy jak zawsze od informacji dnia. Ptaki Madziara podpalają giełdę rosyjską. Krach Gazpromu i Rosnieftu. Wódz wojsk dronowych Ukrainy odradza zakup akcji Rosnieftu. Giganci energetyczni Rosji notują straty, a giełda w Moskwie ma rekordowy ciąg spadku wartości. Tak, wojna na Ukrainie niszczy gospodarkę wojenną Rosjan. Nie kupowałbym akcji Rosnieftu, to płonące portfolio inwestycyjne i dywidendy w popiołach, ostrzegł Robert Browdy, pseudonim Madziar, szef 414 Brygady Systemów Bezzałogowych Ptaki Madziara. W ten sposób skomentował kolejne uderzenie dronopadu z 10 czerwca na rafinerię w Kujbyszewie, należącą do Rosnieftu. Ataki Ukraińców są coraz skuteczniejsze i zagrażają Rosjanom niedoborami paliw oraz paraliżem logistycznym inwazji, o czym jest więcej w innym materiale. Natomiast Madziar naliczył 25 ataków samej jego jednostki na cele w Rosji, wśród których duży udział mają rafinerie, przepompownie oraz inne elementy infrastruktury naftowej oraz paliwowej. Cytuję: stabilność paliwowa okupantów nadal pewnie zmierza w kierunku ery zwierząt jucznych, podsumował autor zestawienia. To zjawisko połączone z rosnącymi kosztami inwazji na Ukrainie oddziałuje już na notowania największych spółek energetycznych Rosji oraz całej giełdy. Rosyjska giełda MOEX zanotowała najdłuższy ciąg spadków notowań w historii. Trwał już 14 tygodni. Notowania są najniżej od października 2025 roku. Powody to spadek cen ropy, wzrost wartości rubla i problemy Rosji z inwazją na Ukrainie, w tym złe dane gospodarcze. Gazprom, usuwany z rynku w Europie, wciąż nie może dokonać zwrotu do Azji i widać to w jego wynikach. Akcje tej firmy tanieją systematycznie od marca 2026 roku, kiedy nie zmaterializowała się wizja projektu Siła Syberii 2 do Chin, mającego dać alternatywę do rynku europejskiego. Rosyjski Gazprom jest obecnie notowany po 113 rubli za akcję. To spadek o 6% w miesiąc i 59% w 5 lat, czyli od okresu sprzed inwazji na Ukrainie. Jego perspektywy są złe. Wicepremier Aleksander Nowak przyznał, że inwestycje Gazpromu spadły w pierwszym kwartale 2026 roku z 411 do 376 miliardów rubli przez, cytuję, ograniczenia zewnętrzne. Wspomniany wyżej Rosnieft również notuje spadek wartości akcji. Kosztują 372 ruble za sztukę i są tańsze o prawie 10% niż miesiąc temu i o 30% względem okresu sprzed inwazji na Ukrainie. Ataki dronów oraz sankcje będą prawdopodobnie dalej obniżać wartość giełdy rosyjskiej oraz spółek energetycznych. Atak na rafinerię Kujbyszewsk miał zmusić ten zakład o mocach przerobowych 4,7 milionów ton ropy do zatrzymania pracy. Powód to pożar w pobliżu jednostek CDU-4 i CDU-5 kluczowych do pracy rafinerii. Pobliska rafineria Syzran, trafiona w maju, do teraz nie wróciła do pracy. Rafineria Nowokujbyszewsk, zaatakowana w kwietniu, pracuje z niepełną mocą. Oznacza to, że hub rafineryjny Rosnieftu na tym obszarze został sparaliżowany atakami dronów Ukrainy. Ponadto sankcje oraz rosnące wydatki związane z inwazją Rosji podkopują gospodarkę wojenną Kremla, co widać w danych giełdowych. Czas na pozostałe informacje pod patronatem Ośrodka Bezpieczeństwa Energetycznego, na początek z Polski. Magazyny po OZE. Ministerstwo Energii miało poprzeć postulaty Polskiej Izby Magazynowania Energii i Elektromobilności oraz Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej i Magazynowania Energii w dyskusji z resortem rozwoju o standardach przeciwpożarowych mających ograniczyć rozwój magazynów. Rozporządzenie w tej sprawie jest na etapie przygotowań. To kolejny spór po tym o możliwość sterowania fotowoltaiką dachową przez operatorów dystrybucyjnych, w którym resort energii staje po stronie producentów urządzeń. Unimot w Waszyngtonie.
Prezes Adam Sikorski rozmawiał o bezpieczeństwie energetycznym NATO i włączył tę firmę do organizacji LNG Allies. Liberalizacja rynku gazu w Polsce, zapowiadana przez władze, może mu utorować drogę do handlu tym surowcem. Chcemy być aktywnym uczestnikiem tych działań, mówił o hubie gazowym w Polsce prezes Sikorski. Litwa kontra Polska. Ukraiński Naftogaz zarezerwował dostęp do pływającego gazoportu FSR-u w Kłajpedzie od 2033 roku. To wtedy mógłby ruszyć do pracy polski, drugi pływający gazoport FSR-u 2, zależny od zainteresowania klientów. Open Season w Polsce trwa. Operatorzy razem, PERN i Gas Storage Poland zawarły porozumienie o koordynacji działań na rzecz bezpieczeństwa infrastruktury energetycznej. To operatorzy takiej infrastruktury, odpowiednio rurociągów oraz magazynów ropy i paliw oraz magazynów gazu. Teraz wieści z Europy. Strach przed elektrykami. Według portalu Seznam Spraw armia czeska zakazała wjazdu na jej terytorium samochodów elektrycznych wyprodukowanych w Chinach. To odpowiedź na obawy o możliwość wykorzystania tych urządzeń do szpiegostwa. Podobne regulacje zostały już wprowadzone w Polsce. Czesi mieli bazować na doświadczeniach sojuszników z NATO. Rewizja ETS. Premier Włoch domaga się realnej rewizji dyrektywy ETS, która obniży ceny energii i zmniejszy nierównowagę obciążeń między krajami członkowskimi. Apel w tej sprawie skierowała do Komisji Europejskiej przed posiedzeniem Rady Unii Europejskiej zaplanowanym na 19 czerwca. Komisja chce przedstawić propozycję rewizji ETS-u w lipcu. Odciąć gaz. Według think tanku Commonwealth rachunki brytyjskich gospodarstw domowych za energię byłyby o 200 funtów rocznie niższe, gdyby cena energii została uniezależniona od zmiennych cen gazu rosnących przez wojnę w Iranie. Sposobem mogłaby być agregacja zakupów energii przez rząd i odsprzedawanie jej odbiorcom. Chiny nie rozmawiają. Według Financial Times oficjele z Chin odwołali dwa ważne spotkania w Brukseli. Pierwsze dotyczyło sektora cyfrowego, a drugie dyplomacji. Wcześniej Unia Europejska wprowadziła Industrial Accelerator Act, pozwalający ograniczać obecność Chin w sektorach strategicznych, jak energetyka. Jeszcze wieści ze świata. Zagrożenie blackoutem. Źródła Kyiv Independent ostrzegają, że Ukraina ma problem ze sfinansowaniem planu odporności energetycznej, mającego uchronić ten kraj przed blackoutami kolejnej zimy w razie dalszych ataków Rosji. Jest wart 5,4 miliarda euro, zakłada wzmocnienie ochrony istniejących i tworzenie nowych, rozproszonych źródeł i narzędzi dostaw energii. Czas na eksmisję. Serbia dała czas rosyjskiemu Gazprom Nieftowi i spółce serbskiej NIS czas do 19 czerwca na wynegocjowanie warunków sprzedaży na rzecz węgierskiego MOL-a. Administracja USA zwolniła je spod sankcji pod warunkiem zbycia udziałów rosyjskich. Będzie mogła zatwierdzić lub zablokować transakcję. Tajemnica cen ropy. Pomimo konfliktu na Bliskim Wschodzie, który od tygodni zakłóca dostawy ropy naftowej, jej ceny spadły o blisko 30% od szczytowego momentu, tłumaczy Bloomberg. Zdaniem agencji to przez nową praktykę transportową, według której coraz więcej statków w cieśninie Ormus schodzi poniżej radaru z pomocą Amerykanów, a więcej na stronie energydrink.today. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj, następne oczywiście już jutro, więc zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.